Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie dzisiaj na naszym webinarium. Ja nazywam się Magdalena Brzuszczyńska, jestem senior menedżerem w dziale prawno-podatkowym PwC. Dzisiejsze webinarium organizujemy w ramach partnerstwa z SAP. No i oczywiście tematyką dzisiejszego spotkania, którą są Państwo najbardziej zainteresowani, jest SAP Document and Reporting Compliance i oczywiście KSeF. Na początku krótka agenda dzisiejszego spotkania i informacja o prowadzących. Także poza mną przede wszystkim gościmy dzisiaj Marcina Mazurkiewicza z SAP-a, Paulinę Samborską i Dariusza Wiszniewieckiego z PwC, z zespołu SAP, który właśnie wdraża rozwiązania Document and Reporting Compliance. Zacznijmy na początku od krótkiej aktualizacji, jeśli chodzi o legislację i KSeF. Sporo mieliśmy spotkań już z Państwem na temat właśnie KSeF-u i wymagań, natomiast dzisiaj skoncentrujemy się na tym, co się dzieje, czego oczekiwać wkrótce, bo wszyscy czekamy na finalne oczywiście przepisy, żeby móc tak naprawdę dopiąć rozpoczęte wdrożenia albo nie rozpoczęte, niestety jeszcze niektórzy z Państwa nie rozpoczęli. Więc krótko o tym, co w przepisach, jakie są ostatnie zmiany, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jeśli chodzi o legislację. Kolejny punkt, główny punkt naszego dzisiejszego spotkania to właśnie prezentacja dotycząca narzędzia SAP Document and Reporting Compliance, omówienie funkcjonalności i oczywiście demo. Także tutaj Państwa serdecznie na tą część w szczególności zapraszam. Na końcu krótko podsumujemy, jak działamy przy wdrożeniach KSeF jako PwC i jak możecie Państwo skorzystać z naszej pomocy. Także zacznijmy od pierwszej części, czyli właśnie aktualizacja w zakresie przepisów. Tutaj macie Państwo na slajdzie przedstawioną ostatnie wydarzenia związane właśnie z procesem legislacyjnym. I w marcu pojawił się projekt po konsultacjach publicznych, który przeszedł tak naprawdę do czerwca, trochę modyfikacji, o czym Państwu za chwileczkę powiem. W czerwcu Sejm uchwalił ustawę, natomiast to nie oznacza, że to już mamy zupełnie finalną wersję, bo ustawa została właśnie 16 czerwca przekazana do Senatu, no i w tej chwili czekamy na ewentualne poprawki. Miejmy nadzieję, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu 28 lipca 2023 będziemy mieli już ostateczną wersję. Bardzo na to wszyscy pewnie Państwo czekacie i my również. Także spodziewamy się, że w ciągu najbliższego miesiąca tak naprawdę powinniśmy mieć finalne przepisy. Ale poza przepisami oczywiście schema. Pojawiła się nowa wersja drugiej schemy XSD definiującej e-fakturę. Na razie to jest wersja również projektowana. Według zapowiedzi ministerstwa finalna wersja schemy, która będzie już obowiązywała właśnie w okresie obligatoryjnym od 1 lipca, ma pojawić się w czerwcu. Już do końca czerwca niewiele dni zostało, także bardzo czekamy, czy to faktycznie w tym tygodniu nastąpi. W lipcu schema ma znaleźć się na instancji testowej KSeF, a we wrześniu już powinno być udostępnione środowisko produkcyjne właśnie z najnowszą, i zakładamy, że docelową przynajmniej na 1 lipca 2024 schemą e-faktury. Oczywiście w związku z tym, że mamy nową wersję schemy, to też można się spodziewać aktualizacji API. Powinno to pewnie nastąpić również na przełomie czerwca i lipca, także bardzo niedługo. My to wszystko wnikliwie śledzimy. I brakuje tutaj jeszcze nam czego? Wytycznych technicznych do kodów QR. I tutaj powinno to nastąpić zaraz po publikacji ostatecznej wersji przepisów. Miejmy nadzieję, że będzie to wcześniej niż wrzesień. Bo jak pewnie Państwo też doskonale wiecie, bez takich wytycznych technicznych, jakby rozwiązanie nie może zostać jeszcze development rozwiązań finalnie przygotowany. Także to tyle, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące legislacji.
I teraz krótko Państwu jeszcze powiem o tym, jakie ostatnie zmiany właśnie w projekcie zmian ustawy o VAT w zakresie KSeF miały miejsce. Ostatnie, czyli te, które pojawiły się w ramach procesowania przepisów przez Sejm, czyli od marca, kiedy pojawiła się nowa wersja projektu, do tych poprawek do 16 czerwca. Nie było ich jakoś bardzo dużo, ale jednak trochę było. I czego one dotyczyły? Tak, żeby Państwu tutaj przybliżyć te obszary, które potencjalnie należy jeszcze sobie odświeżyć po tym, jeżeli Państwo ten marcowy projekt analizowali. Przede wszystkim doprecyzowano jakby rodzaje kodów QR, które będą stosowane na wizualizacjach. Na tych wizualizacjach, które są tworzone na przykład dla odbiorcy zagranicznemu, któremu udostępniamy fakturę wystawioną w KSeF, no on nie ma dostępu, to jest jeden typ kodów QR, no i wyodrębniono, że kody QR, które będą stosowane w przypadku awarii, czyli kiedy de facto nie procesujemy przez jakiś czas faktur przez KSeF, to też ta wizualizacja musi mieć odpowiedni ten znacznik, który ma odpowiednie wymagania. Określono również sposób, właśnie jakby dwa tryby przygotowywania tej wizualizacji właśnie z tymi różnymi kodami QR. Jeden to jest właśnie dla tych odbiorców zagranicznych, a drugi jest to przypadek użycia faktury poza KSeF. I takie użycie faktury poza KSeF właśnie może być rozumiane jako przygotowanie faktury w formie ustrukturyzowanej w trakcie awarii. No i oczywiście ta faktura jeszcze przez KSeF nie jest wtedy przeprocesowana, a trzeba ją użyć, czyli można ją na przykład wtedy też udostępnić odbiorcy. Mamy też, jakby pojawił się nowa regulacja dotycząca sytuacji, kiedy odbiorcą faktury ustrukturyzowanej jest podmiot, który nie jest czynnym podatnikiem VAT. Przykładowo może być to podmiot zwolniony z VAT-u, który, jak wiemy, tutaj w tej fazie początkowej nie będzie objęty KSeF. Tam pojawiły się regulacje dotyczące tego, w jaki sposób zapewniony będzie dostęp do faktur ustrukturyzowanych takiemu odbiorcy. Taki odbiorca również może zwolnić wystawcę fakturę z obowiązku tego udostępnienia mu takiej faktury. Również ciekawy przepis. Zapraszam do jego analizy, bo troszeczkę tutaj wzbudza wątpliwości. Poza tymi kwestiami dotyczącymi właśnie wizualizacji i udostępniania, przeniesiono do ustawy o VAT regulacje dotyczące stosowania numeru KSeF czy identyfikatora zbiorczego na przelewach. Wcześniej to było zaadresowane w ramach zmiany prawa przedsiębiorcy, teraz wprost jest to w ustawie o VAT. Poza tym, że przeniesiono tą regulację, oczywiście dokonano też modyfikacji, głównie w tym zakresie, że doprecyzowano, jakich rodzajów płatności ten obowiązek będzie dotyczył. Pojawiły się też regulacje dotyczące, co w sytuacji, kiedy zostanie zniszczona lub zagubiona wizualizacja, czyli ten nasz odbiorca zagraniczny taką wizualizację zagubi, w jaki sposób może być wystawiony duplikat. I ostatnie dwie kwestie. Są projektowane zmiany do ustawy o rachunkowości, czyli zniesienie obowiązku przechowywania faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF, tego obowiązku, który jest wskazany w ustawie o rachunkowości. Dlaczego? No bo oczywiście KSeF będzie wtedy je przechowywał. I w samym uzasadnieniu, tutaj jeszcze nie widzimy do tego przepisów, odniesiono się do tego, że będą jakieś rozwiązania dodane do korygowania faktur ustrukturyzowanych wystawianych w okresie awarii KSeF, czyli to są te faktury, które trzeba wystawić w formacie ustrukturyzowanych, a nie wysyłamy ich przez KSeF. W przypadku, jeżeli tam będą jakieś błędy, jak można je skorygować technicznie. Także ja tutaj Państwu, jeżeli chodzi o tą część, już bardzo dziękuję i w tej chwili zapraszamy naszych tutaj prowadzących do przedstawienia Państwu właśnie rozwiązania Document and Reporting Compliance SAP-a. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Marcin Mazurkiewicz z SAP, jestem analitykiem rozwiązań biznesowych. Moim zadaniem jest analiza Państwa wymagań i przygotowanie architektury aplikacyjnej w projekcie. Dzień dobry, nazywam się Paulina Samborska i w PWC, w teamie SAP, jestem liderką Tax and Compliance. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Wiczniewiecki i w zespole SAP jestem starszym konsultantem w zespole SAP and Compliance.
Skąd w ogóle pomysł SAP-a na Document and Reporting Compliance? Mianowicie w ciągu ostatniej dekady widzimy wykładniczo rosnące wymagania instytucji rządowych, podatkowych a propos raportowania. I to zarówno raportowania okresowego, jak i raportowania ciągłego, bieżącego w trakcie realizowania transakcji. I jako SAP dostarczamy globalne rozwiązanie, gdzie to my zobowiązujemy się do utrzymywania aktualnych struktur dokumentów elektronicznych, aktualnych informacji dostępnych systemów SAP na raporty, na przykład jeszcze w niektórych krajach papierowe i bardzo ważne, zobligujemy się, że jeżeli instytucja podatkowa zmienia na przykład interfejs programistyczny API do swojego serwisu, my jako SAP będziemy dbać o to, żeby nasze rozwiązania we wszystkich tych krajach, dla których lokalizujemy rozwiązanie, wspierało te zmiany. Tak, żeby po Państwa stronie było jak najmniej zachodu po to, żeby zapewnić zgodność z wymogami prawa. Więc w skrócie rzecz biorąc, SAP Document and Reporting Compliance to jest nie tylko platforma do obsługi e-faktury, do obsługi KSEF-a. KSEF jest jednym z przypadków użycia tej platformy. Document and Reporting Compliance służy po to, żeby zmienić czy obsłużyć, zautomatyzować raportowanie i zapewnienie zgodności z wymogami prawa w organizacji. Rozwiązanie wpina się w procesy biznesowe transparentnie dla użytkownika. I niezależnie od tego, jakiego rodzaju sprawozdania chcemy przygotować, to interfejs użytkownika pozostaje spójny, niezależnie od kraju, niezależnie od typu raportowania, a dodatkowo, co widać na przykład na tym załączonym obrazku, zapewniamy jakby zarządzanie samym procesem, czyli kto co na kiedy ma zrobić w procesie, które sprawozdania zostały wysłane, które kiedy mają wyjść, jaki jest status przygotowania. Także jedno spójne rozwiązanie. I SAP Document and Reporting Compliance dostępny jest zarówno dla systemu SAP ERP, dla systemu SAP S/4HANA w chmurze prywatnej, jak i dla systemu SAP S/4HANA w chmurze publicznej. Także dla klientów, którzy używają SAP S/4HANA w modelu on-premise. Są pewne różnice i oczywiście jest tak, że pełną funkcjonalność SAP Document and Reporting Compliance mogą wykorzystać klienci, którzy mają już system SAP S/4HANA. Na przykład ta prawa strona, kiedy mamy dużo więcej szablonów, dokumentów, wydruków dla systemu SAP S/4HANA niż dla systemu SAP ERP. Szczegóły oczywiście możecie Państwo sprawdzić w naszej dokumentacji. Także wspieramy w całym rozwiązaniu proces end-to-end, od tworzenia faktury po obsługę procesu raportowania, wysyłanie, odbieranie potwierdzeń z urzędu. Na rozwiązanie składają się dwa główne elementy. Element, który działa w systemie SAP ERP lub SAP S/4HANA i ten element integracyjny, który służy do wymiany komunikatów, wymiany potwierdzeń z systemem, na przykład KSEF. Jeszcze raz chcę podkreślić, że SAP Document and Reporting Compliance to nie tylko ten KSEF, ale także deklaracje na przykład VAT-owskie, deklaracje podatku u źródła, sprawozdania finansowe, wydruki dotyczące środków trwałych, zatory płatnicze, sprawozdania przepływów pieniężnych itd., itd. Czyli jedno globalne rozwiązanie zarządzane przez SAP-a, aktualizowane przez SAP-a i tak jak Państwo widzicie, dla 57 krajów w tym momencie 430 scenariuszy już gotowych, 162 w przygotowaniu. Zostawimy Państwu w prezentacji, którą otrzymacie Państwo
po naszym spotkaniu linki do dokumentacji po to, żeby sprawdzić szczegóły dotyczące tych rozwiązań. I między innymi znajdzie się tutaj link do listy wspieranych tych scenariuszy, o których mówiłem, i dla każdego z krajów, w tym dla Polski, możecie Państwo przefiltrować i zobaczyć w tym momencie, jakie dokumenty, jakie sprawozdania są wspierane. To jest to, co jest dostępne teraz. Oczywiście jest tak, że my także śledzimy zmiany wymogów prawnych i na portalu SAP Announcements of Legal Changes możecie Państwo również dla każdego z krajów sprawdzić, jak my się ustosunkowujemy do nadchodzącej zmiany prawnej i na kiedy przygotujemy rozwiązanie, czyli co będzie dana zmiana robiła i kiedy będzie dostarczona przez SAP-a. I dla przykładu, ostatnio na przykład stworzyliśmy w systemie SAP Document and Reporting Compliance nową aplikację do obsługi dokumentów elektronicznych, czy właśnie w kwietniu dostarczyliśmy taki czytelny format dla użytkownika, gdzie użytkownik może mieć podgląd faktury w takim zrozumiałym dla siebie formacie, co koledzy pokażą. Także pewne zmiany w mapowaniach struktury dokumentu, tak jak mówiłem, to SAP dba o to, żeby jeżeli wchodzą zmiany zarówno w strukturze dokumentu, jak i w interfejsie serwisu rządowego, żeby te zmiany żebyście Państwo otrzymywali na bieżąco. Z planowanych rzeczy to lepsza integracja z naszą siecią biznesową obsługującą dostawców, czyli SAP Ariba Network, samofakturowanie, czy dalsze rozszerzenie tej integracji z sieciami biznesowymi. Jeżeli chodzi o SAP Document and Reporting Compliance, to tyle. Teraz skoncentrujemy się właśnie na tym jednym z przypadków użycia, którym jest e-faktura i integracja z systemem KSEF. Ale w różnych krajach, na różnym etapie mamy zaawansowane, w niektórych krajach dalej możliwe jest wysyłanie, po prostu uploadowanie wygenerowanych sprawozdań na strony. Inne już kraje wprowadzają pliki takie audytowe. W Polsce jesteśmy na etapie e-faktury i sprawdzenia między podmiotami przez instytucje rządowe, natomiast chcę podkreślić, że SAP Document and Reporting Compliance jest gotowy też na przyszłe scenariusze. Czyli to, że zrobiliśmy e-fakturę wcześniej we Włoszech, w Hiszpanii, czy różne dość skomplikowane wymogi w Brazylii, ułatwia nam później rollout tych rozwiązań do takich krajów jak Polska. Czyli inwestując w to rozwiązanie, zapewniacie sobie także Państwo rozwiązanie, że tak powiem, odporne na przyszłość. I tym właśnie akcentem przekazuję głos do Pauliny. Nawiązując do słów Marcina, tak, dokładnie, to jest, dzisiaj pokażemy tylko kawałek tego, co prawda duży kawałek rozwiązania Document and Reporting Compliance dotyczący invoicingu dla Polski, ale rozwiązanie to jest naprawdę takim, mogę użyć słowa konglomeratem, który wypełnia różne wymagania compliance'owe, nie tylko dotyczące KSEF-a, nie tylko dotyczące JPK, białej listy zatorów płatniczych, czyli tych wymagań, z którymi najczęściej ostatnio się próbowaliśmy uporać i nadal z nimi pracujemy, ale też to jest statutory reporting, czyli compliance taki, który jest z nami od dawna, przede wszystkim to są sprawozdania finansowe. I to jest rozwiązanie, na którym nie tylko oczywiście Polska działa, też tak jak Marcin powiedział, są kraje, które na przykład jeśli chodzi o invoicing, już tego invoicingu rzeczywiście używają. I w przypadku
Więc tu ta ścieżka KSEF-owa w przypadku tego rozwiązania Document and Reporting Compliance jest przetarta. My z Darkiem, jeszcze raz przedstawię, reprezentujemy w ramach PWC, w ramach teamu SAP zespół Tax and Compliance i to jest zespół, który właśnie przede wszystkim zajmuje się wdrożeniami SAP Document and Reporting Compliance. Teraz reflektory akurat są skupione na KSEF-ie i dzisiaj właśnie o tym. Ten ekran, który Państwo aktualnie widzą, to jest Fiori i tu mamy specjalnie dodane takie kafelki, aplikacje, których będziemy dzisiaj używać. Aplikacja przede wszystkim pierwsza to jest Manage Electronic Documents, to jest ta druga od lewej, którą Państwo widzicie na ekranie i to jest aplikacja, która jest dostępna od wersji 2021, natomiast tak czy siak jest druga aplikacja komplementarna, to jest aplikacja Document Cockpit. Zaczniemy dzisiaj prezentację od aplikacji Manage Electronic Documents. I to jest dalej to rozwiązanie dla KSEF-a, to jest rozwiązanie end-to-end, które obsługuje zarówno w pełni proces sprzedażowy, jak i proces zakupowy i w ramach procesu sprzedażowego obsługiwane są zarówno dokumenty, które są generowane przez Państwa w module EFI i też oczywiście w module SD. Na potrzeby dzisiejszego webinaru mamy przygotowany w przypadku procesu sprzedażowego taki scenariusz. Pokażemy Państwu, jak tworzymy fakturę i następnie tę fakturę przesyłamy do KSEF-a i co dalej możemy z tą fakturą zrobić i jak obejrzeć, czy rzeczywiście ta faktura została pozytywnie przez KSEF przyjęta. I ze strony zakupowej też pokażemy, jakie są opcje. Dobrze. Przechodzimy, będziemy się wymieniać z Darkiem, więc będę mówić raz ja, raz Darek. Także proszę. Przechodzimy do Manage Electronic Documents i opowiemy, co w tej aplikacji jest. Tak jak już powiedziała Paulina, będziemy tutaj chcieli z Państwem prześledzić cały proces utworzenia faktury ustrukturyzowanej od etapu dostawy, poprzez utworzenie dokumentu księgowego, aż po wysłanie dokumentu księgowego, czyli takiego jakby projektu faktury do KSEF, zatwierdzenie tej faktury w KSEF-ie i prześledzenie, jak ten KSEF z tą fakturą tę fakturę zatwierdził. Faktury wychodzące widzimy w procesie tutaj. Tak, bo dokładnie jak wchodzimy do aplikacji Manage Electronic Documents, to mamy takie dwie główne części. Pierwsza to jest po lewej i tu widzimy, jakie funkcjonalności są obsługiwane. Mamy faktury Poland KSEF Invoice, to są faktury sprzedażowe wychodzące, a dwie aplikacje dotyczą faktur przychodzących, faktur zakupowych. Natomiast po prawej, już po kliknięciu na konkretny node, konkretną funkcjonalność, po prawej stronie mamy wyświetlone szczegóły. Zaczynamy od faktur sprzedażowych, czyli Poland KSEF Invoice i po kliknięciu z lewej strony wyświetlił się po prawej stronie ekran szczegółów. I to, co tutaj mamy aktualnie w tym kokpicie, no to są faktury, które do tej pory w jakiś sposób przetworzyliśmy. W jakiś sposób, dlatego że widać w trzeciej kolumnie, że mamy tutaj statusy. Niekoniecznie są to takie statusy, które świadczą o tym, że faktura została przez KSEF zaakceptowana, przyjęta i mamy KSEF ID, ale też, jak widać, są inne statusy. Do tego za chwilę dojdziemy, ale zaczniemy najpierw po prostu, chcemy Państwu pokazać, jak te faktury tutaj trafiają na przykładzie pojedynczego zlecenia. Też pewnie jeszcze to będę podkreślać, na potrzeby dzisiejszej prezentacji pokazujemy Państwu wszystko w zwolnionym tempie. Natomiast, czyli tak, czyli ręcznie te faktury tworzymy i później akceptujemy. Natomiast
proces co do swojej zasady jest zautomatyzowany, czyli wszystko dzieje się w tle, tak żeby tak naprawdę do tego kokpitu wchodzić tylko w takich momentach, jeżeli chcemy ten proces monitorować, jeżeli jest coś rzeczywiście poszło nie tak i chcemy sprawdzić, jakie są błędy, ale podstawowa zasada jest taka, że rozwiązanie nie ingeruje w Państwa czynności takie biznesowe, codzienne i tak naprawdę jest niezauważalny i te faktury tak naprawdę do KSeF w tle są przesyłane. Dobrze, to przejdziemy teraz do aplikacji, w której zaakceptujemy zlecenie sprzedaży. Wybieramy sobie tutaj jedno z wcześniej założonych zleceń sprzedaży i na podstawie tego zlecenia sprzedaży możemy utworzyć dokument księgowy. Najpierw utworzymy billing document, czyli dokument fakturowania. Następnie musimy utworzyć dokument księgowy, jako że do aplikacji KSeF trafiają dokumenty, które są zaksięgowane. Czyli najpierw tworzymy billing document. Dobrze, zapisujemy. Mamy informację, że faktura została zapisana, mamy jej numerek, kopiujemy go. I teraz księgujemy dokument. Oj, coś za daleko. Dobrze, to jeszcze raz spróbujemy. Tworzymy billing document, czyli dokument fakturowania, zapisujemy i księgujemy dokument. Widzimy, że mamy fakturę o takim numerze, kopiujemy ją. Dokument jest zaksięgowany, wracamy zatem do aplikacji Manage Electronic Documents. Możemy, jeżeli tych faktur jest dużo i nie widzimy jej tak na pierwszy rzut oka, to możemy tę fakturę wyszukać. Tutaj po lewej stronie są filtry. Te filtry też można adoptować, w tym sensie dodawać, usuwać, czyli tworzyć też swoje warianty. Jak widać tutaj po lewej mamy swój wariant utworzony tego ekranu, demo PWC i tak samo tutaj po prawej stronie. Także tutaj ten kokpit też jest zarządzalny, można tworzyć swoje warianty. Jest nasza faktura, widać ma status, że dokument został utworzony. I teraz chcemy tę fakturę zaakceptować i wysłać do KSeF. Naciskamy w tym celu ikonę Submit. Trzymamy teraz kciuki, żeby... Dobrze. Jest pierwszy status. Faktura została przyjęta przez KSeF. Możemy te statusy podejrzeć i też zobaczyć, co w międzyczasie się stało i jakie pomiędzy SAP nadaje statusy. Także tutaj to dokładnie widać. W logu widzimy informację, że proces został zarejestrowany. I teraz chcemy sprawdzić, czy zmienił się już status i faktura została przyjęta przez KSeF i mamy KSeF ID. Naciskamy status. Dobrze. Status się zmienił, super. Faktura jest zaakceptowana przez KSeF i otrzymaliśmy również KSeF ID. To KSeF ID widać tutaj. To jest taki charakterystyczny dosyć numer, bo on się składa na początku z NIP i później jest data wystawienia i później klucz. Także widać, że to KSeF ID zostało fakturze nadane. Możemy dla tej faktury zobaczyć podgląd wizualizacji takiej przyjaźniejszej użytkownikowi, czyli podgląd HTML, to przypominam i pewnie Państwo już
jak widzicie tę wizualizację, to wiecie, że to jest wizualizacja, znaczy to jest format dostarczany przez Ministerstwo Finansów. Dobrze. I oczywiście też możemy podejrzeć XML. XML możemy też podejrzeć jeszcze przed wysyłką faktury do KSEF. XML tworzy się już w momencie, jak my zapisujemy fakturę i ją księgujemy. I wtedy jak faktura tutaj wpada do kokpitu, no to też już możemy podejrzeć XML. Wizualizację po tym, jak już otrzymujemy KSEF ID. Tu jest też taka fajna funkcjonalność, możemy fakturę wysłać do klienta. Szczególnie jest to oczywiście przydatne w tych przypadkach, kiedy wystawiamy faktury dla odbiorców zagranicznych, którzy do KSEF-a nie będą mieli dostępu, a musimy tę fakturę tym odbiorcom dostarczyć w formacie schemy KSEF i stąd tu jest taka funkcjonalność, faktura może być wysłana do klienta, który się do KSEF-a nie loguje. Dobrze. Jeszcze możemy filtrować te faktury w różny sposób. Widać tu najwięcej mamy jednak takich faktur, które mają status completed, czyli i status na zielony, czyli pozytywny, ale też proszę zobaczyć, że faktura, która jest za cancel, czyli anulowana, no to ona jest wtedy też przyjmowana przez SAP, że w statusie OK. Możemy też wyfiltrować faktury, które są błędne i sprawdzić, z jakiego powodu ta faktura jest błędna. I możemy wtedy też oczywiście taką fakturę przez aplikację odpowiednią zmodyfikować. Do każdej też z faktur jest drill down do dokumentu źródłowego, zarówno dla tych faktur, które są wygenerowane z modułu FI, jak i dla tych faktur, które są wygenerowane z modułu SD. Możemy wyświetlić, podpowiadają się dwie aplikacje, albo display, albo maintain. Możemy tu wyświetlić w dokument źródłowy i też z dokumentu źródłowego możemy podejrzeć, czy do dokumentu źródłowego jest podpięty jakiś e-dokument. Dobrze. Jeszcze tylko wyjaśnię, bo pewnie ja nie widzę pytań, ale możliwe, że pojawiają się takie pytania, dlaczego prezentujemy rozwiązanie po angielsku. Zastanawialiśmy się długo nad tym punktem, ale decyzja padła taka, że ze względu na to, że dokumentacja, która jest dostępna, chociażby dokumentacja w HELP, czy też inne prezentacje są dostępne w języku angielskim, dlatego to takie ułatwienie, że te aplikacje, czy też ekrany, które pokazujemy, chcemy, żeby się Państwu łatwo kojarzyły i mogli Państwo znaleźć analogie w dokumentach, czy też w różnych blogach SAP-owych w internecie. Także to jest ten powód. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o część sprzedażową w Manage Electronic Documents. Jeszcze przejdziemy później do e-kokpitu, w którym też powiemy pokrótce o procesie sprzedażowym. A teraz chwilka o części zakupowej. W części zakupowej w rozwiązaniu mamy dwa procesy. Ponad KSEF Incoming Query, czyli zapytanie do KSEF-a, ponieważ z punktu widzenia odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, fakturę ustrukturyzowaną należy pobrać z KSEF-a, a żeby ją pobrać z KSEF-a, należy o nią zapytać. Dlatego tutaj w tym module
incoming query odpytujemy KSEF o faktury przychodzące, które zostały zarejestrowane na NIP naszej firmy. I najpierw musimy powiedzieć, drogi KSEF-ie, czy ty coś dla mnie w ogóle masz? I stąd jest to właśnie zapytanie, tak? Sprawdzamy, czy w ogóle dla mnie coś w KSEF-ie jest. Dobrze, i potem otrzymujemy, zaraz pokażemy na konkretnym jakimś dokumencie, co otrzymujemy, jaki jest wynik takiego zapytania. I tu wyświetlmy jeszcze log. Widzimy, że akcja skutecznie, z sukcesem przeprowadzona. Referencyjny KSEF, co oznacza, że faktura została prawidłowo wystawiona w KSEF-ie. Załączniki, czyli logi też, które możemy sobie podejrzeć, które nadał KSEF. Natomiast fakturę taką możemy też sobie zwizualizować. Dobrze, i teraz już w drugiej aplikacji, Poland KSEF Incoming, to jest aplikacja dotycząca już faktur zakupowych. W kolejnym kroku, jak odpytujemy o status, otrzymujemy listę faktur, która w danym zapytaniu się znalazła i dla każdej z takich faktur, tak jak było w przypadku faktur sprzedażowych, tak też w przypadku faktur zakupowych, możemy podejrzeć XML takiej faktury, jak i HTML, czyli ta wizualizacja. Dobrze. W takim razie możemy przejść do drugiej aplikacji. To jest aplikacja eDocument Cockpit i to jest aplikacja już GUI-owa, natomiast możemy ją też uruchomić tu z tego poziomu, no ale też logując się do SAP-a poprzez SAP Logon, poprzez SAP GUI. I jak widać, no, nie ma wielkiej różnicy, no może jest trochę taka wizualizacyjna różnica, ale generalnie też jest taka zasada, że po lewej mamy taki ekran nawigacyjny, w którym widzimy, jakie funkcjonalności w ramach rozwiązania są, no a po prawej stronie już po kliknięciu na konkretną funkcjonalność widzimy już konkretne faktury i też możemy daną fakturę podejrzeć zarówno jej XML, o tutaj coś przeszło na inny ekran, i też wizualizację, przepraszam, coś mi się tutaj kliknęło, i też wyświetlić podgląd HTML. Są dostępne różne szczegółowe logi dla każdego zapytania i dla każdej faktury. KSEF ID jest przechowywany tutaj w aplikacji i przypisany do dokumentu. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o demo. Jakby mieli Państwo do nas pytania i chęć poznania dokładniej aplikacji, zapraszamy do kontaktu. Wtedy umówimy się na spotkanie, no może konkretnie online z Państwem i wtedy pokażemy Państwu dokładnie, jak rozwiązanie działa. Do teorii.
Ale to już taka teoria też praktyczna, bo dotycząca konkretnie podejścia w przypadku implementacji KSEF-a na SAP Document and Reporting Compliance. Na tym slajdzie widać, jaki jest zakres naszych usług. Przede wszystkim zaczynamy od warsztatów. To są warsztaty, które przeprowadzamy wspólnie z zespołem podatkowym. Czyli to są warsztaty takie techniczno-merytoryczne, na których macie Państwo kompleksowe wsparcie, w takim sensie, że jest ktoś, kto ma wiedzę SAP-ową i jest też ktoś, kto ma wiedzę bardzo merytoryczną, podatkową. Jak wiemy, KSEF jest dosyć skomplikowanym wymaganiem też w stosunku do innych, z którymi się już spotkaliśmy. I na tych warsztatach przechodzimy wspólnie przez schemę pole po polu, sprawdzamy, czy źródła danych są dla każdego z pól dostępne. Rozmawiamy oczywiście, jakie są Państwa procesy as is i jak te zmiany wpływają na te procesy i zaznaczamy, czy te procesy pasują, czy jednak te zmiany w procesach trzeba będzie wprowadzić. I to jest taka część, która jest, od tego zaczynamy i to jest ważne, żeby zacząć dobrze, dlatego że to ma wpływ na sukces dalszych kroków w projekcie, no ale też oczywiście na sukces całego wdrożenia. W kolejnych punktach są już wymienione takie bardzo techniczne rzeczy. Rozwiązanie jest, trochę jest takich funkcjonalności, które jednak trzeba uruchomić poprzez instalację not i liczba tych not zależy od wersji systemu, którą Państwo macie. Przypominam, że rozwiązanie jest dostępne od Support Package 6 i w zależności od tego, od EHP 6 i w zależności od tego, jaką tą wersję systemu Państwo posiadacie, no to tych not może być mniej lub więcej. Następnie jest konfiguracja usługi BTP. Rozwiązanie SAP Document and Reporting Compliance jest rozwiązaniem cloudowym, chmurkowym. Dlatego też taka konfiguracja i ustawienie połączenia SAP BTP, BTP SAP jest potrzebne. Oczywiście konfiguracja samego rozwiązania już wynikającego z tego, co otrzymaliśmy w ramach mapowania, czyli to mapowanie jest pewnego rodzaju koncepcją. I może się tak zdarzyć. Nie wymuszamy tego, że po warsztatach ta koncepcja, to mapowanie jest wersją finalną, dlatego po konfiguracji jest tu dodany też taki punkt, przepracowanie wyników warsztatów. Uzupełniamy wtedy jeszcze mapowanie i dopiero wtedy jest to wersja finalna zatwierdzona przez Państwa. Oczywiście są szkolenia, wspieramy Państwa w UAT-ach, także jesteśmy z Państwem podczas całego life cycle projektu. To dzięki, Paulina, i na ten moment stricte właśnie część dotyczącą Document and Reporting Compliance mamy zakończoną, natomiast ja tylko jeszcze krótko na końcu, właśnie nawiązując do tego, co Paulina wspomniałaś, jakby podejście do wdrożenia, najpierw chciałam Państwu zasygnalizować, że w maju tego roku PwC opublikowało raport Strategy End dotyczący inwestycji w technologię i właśnie w oparciu o badania, które zostały przeprowadzone przez PwC, otrzymaliśmy wyniki dotyczące jakby oceny, tak naprawdę oceny respondentów, jak wygląda współpraca biznesu i IT w ramach projektów technologicznych. To jest dobry temat, żeby go poruszyć właśnie przy KSEF-ie. No i niestety jakby ta ocena nie jest zadowalająca, to znaczy przykładowo tutaj Państwo też na slajdzie macie niektóre wyniki i też zapraszam do zapoznania się z całym raportem na naszej stronie. Tylko 10% przedstawicieli biznesu uważa, że współpraca między IT i biznesem w procesie uzgadniania właśnie wymagań biznesowych była efektywna.
I stąd tutaj też chcielibyśmy podkreślić, że wdrożenie KSEF-u właśnie wymaga bardzo dobrej komunikacji między biznesem, czyli osobami, które jakby są później użytkownikami systemu, ale tak naprawdę też odpowiadają za przekazanie właśnie wymagań biznesowych, no i zespołu wdrażającego. Stąd to, co też już wspomnieliśmy, naszym zdaniem bardzo istotne jest podejście do tematu KSEF w sposób holistyczny, czyli przeanalizowanie różnych obszarów, które są tak naprawdę dotykane, korygowane przez to, że wchodzi ten nowy obowiązek. Tych obszarów jest bardzo dużo. Stąd jakby nasze podejście tutaj do wdrożenia właśnie w przypadku Document and Reporting Compliance w szczególności jest takie, że chcemy Państwu dać taką możliwość, żeby zabezpieczyć wszystkie te obszary. Oczywiście Państwo macie taką dowolność wybrania sobie jakby poszczególnych, które elementy będą zaadresowane w ramach oferty. No niemniej jednak ta część taka podstawowa wymagań, przejście przez to, jak dane mają przepływać w systemie, czyli jak te procesy w systemie ewentualnie powinny być skorygowane, jak przygotować mapowanie, no to zawsze staramy się adresować to wspólnie. Natomiast chciałam tu podkreślić, że jakby przez całe wdrożenie możemy Państwu zapewnić właśnie i doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie procesów bardziej nawet dookoła systemu, czyli może coś zmienić w zakresie wystawiania faktur, może coś jednak jest nie do końca prawidłowo, powinno być skorygowane. Także zespół, który z Państwem współpracuje i tak staramy się oczywiście dostosowywać to do Państwa potrzeb i nie zawsze Państwo chcecie adresować wszystkie elementy, ale jakby rekomendujemy to podejście, no zwłaszcza biorąc pod uwagę, no niestety te wyniki z raportu majowego, że widzimy, że z tym jest problem. Wiemy to też oczywiście z naszych doświadczeń projektowych, że rzeczywiście tak jest i staramy się pomagać po prostu przy tych wdrożeniach, żeby było sprawnie. No jeśli chodzi o KSEF na czas i prawidłowo, bo jest to jednak obowiązek wynikający też z przepisów prawa podatkowego. Dziękujemy już Państwu na dzisiaj. Myślę, że spędzili Państwo ten czas bardzo efektywnie i przede wszystkim zapraszamy do kontaktu z nami. Jeżeli Państwo macie też jakiekolwiek pytania, zadawaliście też Państwo pytania na czacie, na wybrane pytania postaramy się odpowiedzieć. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.